Nazywam się Maria Baran i mam przyjemność zaprosić Państwa na trzeci i ostatni już webinar dotyczący tak szeroko pojętej współpracy polsko-ukraińskiej. I dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone pracy z dziećmi po doświadczeniu traumatycznym związanym z wojną i uchodźstwem z perspektywy kulturowej. Pracy z dziećmi, ale będziemy mówić przede wszystkim o wspieraniu dzieci po takim doświadczeniu. I ponieważ zakładam, że część z Państwa dołączyła na ten webinar, niekoniecznie uczestniczyli Państwo we wszystkich trzech spotkaniach, to chciałabym jeszcze, zanim się przedstawimy, kilka takich organizacyjnych informacji przypomnieć. To znaczy chciałabym, żeby ci z Państwa, którzy są z nami dzisiaj na żywo, pamiętali, że po tej części webinarowej będzie taka sesja Q&A, także będzie można zadać pytania, skomentować te treści i mamy nadzieję na rozmowę z Państwem. Druga rzecz, którą chciałabym powiedzieć, to jest to, że wszystkie webinary będą opatrzone napisami ukraińskimi. I jeszcze ważna sprawa dotyczy tych pozostałych webinarów, bo być może byliby Państwo zainteresowani także sięgnięciem do tamtych materiałów. I tu chciałabym powiedzieć, że pierwszy webinar z tej serii dotyczył różnic kulturowych pomiędzy Polską a Ukrainą, a drugi dotyczył rekomendacji skierowanych do instytucji, fundacji, wolontariuszy wspierających osoby uciekające z Ukrainy do Polski, oczywiście w kontekście wojny, pełnoskalowej wojny i inwazji rosyjskiej. I na początek chciałobyśmy się przedstawić. Jest ze mną dzisiaj, jak i na pozostałych webinarach, pani profesor Halina Grzymała-Muszczyńska z Uniwersytetu Ignatian w Krakowie. Dzień dobry Państwu. Ja jestem psycholożką kulturową, zajmuję się też psychologią migracji już bardzo długo, prawie 3 dekady i prowadziłam badania wśród wszystkich grup uchodźców, którzy przybywali do Polski, ale również z uchodźcami w innych krajach. I trochę ślady tej wiedzy, którą wtedy zgromadziłam, będą też w dzisiejszym webinarze, kiedy będę nawiązywała do pewnych ogólniejszych prawidłowości, które mogą nam się po prostu przydać do lepszego zrozumienia niektórych zagadnień. Ja, tak jak wspomniałam, nazywam się Maria Baran. Jestem psycholożką międzykulturową, pracuję na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, gdzie pełnię też funkcję koordynatorki specjalności Psychologia Międzykulturowa i jestem prodziekanką do spraw studenckich. Poza tym zajmuję się naukowo psychologią migracji, akulturacji i kompetencjami międzykulturowymi. I tutaj chciałabym Państwu pokazać plan na ten webinar, czyli czym my się dzisiaj będziemy zajmować już tak troszkę bardziej szczegółowo. Zaczniemy od tego, że chciałybyśmy opowiedzieć o trudnościach, które wiążą się ze wspieraniem dzieci z rodzin uchodźców, o trudnościach, o różnego rodzaju ryzyku związanym z świadczeniem tego typu pomocy. Przede wszystkim chciałybyśmy troszkę poświęcić czasu na przyczynę właśnie, co się dzieje, że jest to trudne, ale też przejść do dobrych praktyk, rekomendacji, na co szczególnie należy zwrócić uwagę we wspieraniu dzieci z doświadczeniem uchodźstwa. I później podsumujemy tę część webinarową i zaprosimy Państwa, tych, którzy są z nami na żywo, na tą sesję pytań. Teraz chciałabym dosłownie tytułem wprowadzenia powiedzieć kilka słów o projektach, które zrealizowałyśmy wspólnie z panią profesor. Pierwszy taki projekt powstał jeszcze właśnie w 2022 roku jako reakcja na inwazję Rosji na Ukrainę. Tytuł tej publikacji to jest Gościna Polska 2022+, i to jest taka księga rekomendacji, w której my z panią profesor odpowiadałyśmy za rozdział na temat polityki integracyjnej. Zarówno nasz rozdział, jak i cała publikacja jest dla zainteresowanych dostępna pod linkiem widocznym na slajdzie. Drugi projekt, którym również miałam przyjemność pracować z panią profesor, to już był rezultat wspólnie przeprowadzonego badania, które zrodziło się z realnej potrzeby, mianowicie zgłosiła się do nas Fundacja Splot Społeczny z prośbą o ewaluację działań
a te działania dotyczyły właśnie wspierania osób uciekających przed wojną z Ukrainy. I my takie badanie przeprowadziłyśmy, po czym i było to badanie ilościowe na dużej grupie uchodźczyń korzystających z pomocy humanitarnej, po czym postanowiłyśmy pójść o krok dalej i oddać głos tym uchodźczyniom i zaprosiłyśmy do badania, do takich pogłębionych wywiadów psychologicznych 33 kobiety, które korzystały z jakiejś formy pomocy humanitarnej, które przyjechały do Polski po lutym 2022 roku i tak między grudniem a marcem, między grudniem 2022 a marcem 2023, kiedy prowadziłyśmy badanie, wciąż przebywały w Polsce. I ten raport, który Państwo tutaj widzą, Superbohater w spódnicy, jest dostępny na stronie superbohaterki.org i zawiera dane, oczywiście jest zinterpretowane, przeanalizowane, opatrzone naszym komentarzem, natomiast ten raport jest bardzo obszerny, ponieważ zależało nam na tym, aby korzystali z niego praktycy, więc jest tam mnóstwo cytatów, tam gdzie oddawałyśmy właśnie głos rozmówczyniom. Jest on szczegółowy, żeby można było z niego korzystać, ale przez to, że jest taki obszerny, no oczywiście ma to swoje mankamenty, mianowicie nie każdy ma czas się w tak dużą publikację wczytać od deski do deski i to też było takim impulsem do stworzenia tych webinarów, żebyśmy mogły się z Państwem podzielić takimi najważniejszymi wnioskami, najważniejszymi oczywiście z naszej perspektywy, ale które mogą być istotne dla różnych osób, które czy współpracują z osobami z Ukrainy, czy takie wsparcie dla tej grupy świadczą. I przechodząc już do tematu dzisiejszego spotkania, no chciałbyśmy zacząć od takiego stwierdzenia, że takiego punktu, który dotyczy w ogóle zajmowania się tą tak zwaną traumą. Na czym polega ryzyko wspierania osób po doświadczeniu traumatycznym? Wydaje mi się, że takie niebezpieczeństwa związane właśnie ze świadczeniem wsparcia czy pomocy można by podzielić na dwa takie głównie obszary, z czego jeden dotyczy niedoceniania traumy, czyli niezauważania tej traumy tam, gdzie ona jest, a drugi, wprost przeciwnie, drugie niebezpieczeństwo może dotyczyć widzenia traumy czy nadmiernej koncentracji na traumie tam, gdzie jej nie ma, albo po prostu takiego nieadekwatnego rozłożenia akcentów. I trauma, no właśnie, trauma jest bardzo trudnym tematem, takim bardzo złożonym i dzisiaj będziemy o nim mówić w kontekście wojny i uchodźstwa, więc tylko zajmiemy się takim bardzo specyficznym obszarem. Będziemy o tym mówić z perspektywy psycholożek kulturowych i w oparciu o nasze badanie. Wydaje mi się, że takim też punktem, od którego należałoby wyjść na początku tej rozmowy, jest zastanowienie się, czym w takim razie właściwie jest ta trauma. Trauma jest niewątpliwie takim stwierdzeniem, czy takim konceptem, który jest bardzo szeroko rozpowszechniony. Media, dziennikarze często mówią o traumie w kontekście wojny. Jest to być może nawet jeden z takich najczęściej pojawiających się tematów. Natomiast problem jest taki, że jest bardzo duże zamieszanie wokół terminów. Więc czym tak naprawdę jest ta trauma? To całe zamieszanie, czy takie nieścisłości i problemy związane właśnie z terminologią dotyczą tego, że pod pojęciem traumy rozumie się różne rzeczy. Z jednej strony bodziec, stresor, sytuację właśnie o potencjalnym charakterze traumatycznym, czyli taką sytuację, która wiąże się z zagrożeniem zdrowia i lub życia osoby, albo z taką sytuacją, w której osoba jest świadkiem takiego zdarzenia. Tak? Czyli może być tak, że to niebezpieczeństwo nie dotyczy jej bezpośrednio, ale ona się temu przygląda, czy widzi takie zdarzenie. Więc mamy pewną sytuację, która jest wyjątkowo stresująca i trudna, i ją też nazywamy traumą, ale traumą też zdarza się, że nazywa się efekt takiego zdarzenia. No i teraz sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje, bo co to jest za efekt i czym ta trauma jest w tym kontekście? I tutaj też tak w popularnym obiegu wydaje się, że funkcjonują dwa takie rozumienia traumy. Jedno dotyczy, i chyba to jest to, powiedziałabym, częstsze,
To jest takie rozumienie traumy jako pewnego rodzaju zaburzenia, czyli zaburzeń potraumatycznych. Natomiast o traumie mówi się też w sytuacji, kiedy nie mamy na myśli diagnozy, nie mamy na myśli psychopatologii, ale mamy na myśli taką ostrą reakcję na stres. Pojęcia te trzeba uporządkować, ponieważ wiążą się z nimi określone konsekwencje oddziaływania, ich skuteczność. Nie są to synonimy. Tak więc trauma to z definicji uraz, czyli wspomniane już takie nagłe zdarzenie, którego jesteśmy uczestnikami lub świadkami, zdarzenie, które zagraża życiu danej osoby lub osoby trzeciej. I ważne jest, żeby zrozumieć, że sama trauma, samo doświadczenie traumatyczne nie jest zaburzeniem, ale też nie musi do takiego zaburzenia prowadzić. Po wystąpieniu zdarzenia traumatycznego przez pierwsze 6 tygodni po wystąpieniu traumy może pojawić się tak zwana ostra reakcja na stres. Jest to taka reakcja, której mogą towarzyszyć różnego rodzaju objawy, m.in. intruzje, unikanie, pobudzenie. Jest to całkowicie naturalne i normalne w pierwszych tygodniach od zdarzenia. Jeśli jednak te objawy nie mijają albo się nasilają i zwłaszcza jeśli minie 6 tygodni od zdarzenia, to warto poszukać pomocy specjalisty, ponieważ może rozwinąć się PTSD, czyli już zaburzenie. Podkreślę jednak, że wystąpienie traumy nie jest tym samym co PTSD i zdecydowanie nie u każdego uchodźcy to PTSD się rozwinie. To jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy, które dzisiaj powiem. Zaburzenia potraumatyczne nie są naturalną i automatyczną konsekwencją zdarzenia traumatycznego. Może być tak, że osoba doświadczyła takiego zdarzenia, ale nie rozwinie się u niej żadna psychopatologia, nie rozwiną się u niej żadne zaburzenia, bo normą jest odporność psychiczna. Całe szczęście. Natomiast normalną też reakcją jest ta ostra reakcja na stres. W przypadku zagrożenia życia czy zdrowia to jest całkowicie też normalna reakcja, czyli mówimy, że to jest taka normalna reakcja na nienormalną sytuację. Jaka jest różnica między tą normą, a tym momentem, kiedy pojawiają się jakieś, czy mogą się rozwinąć jakieś zaburzenia? No przede wszystkim ważne jest to, czy osoba wraca do równowagi. Bo odpornością psychiczną możemy z jednej strony nazwać sytuację, w której osoba jest stabilna i nie ma jakiegoś efektu negatywnego zdarzenia traumatycznego, albo, co pewnie jest być może nawet i częstsze, powrót do równowagi. Czyli nie jest wykluczona ostra reakcja na stres, ale potem człowiek z czasem i w oparciu o zasoby i wsparcie jest w stanie poradzić sobie i wrócić do równowagi. Jeżeli do tej równowagi nie wraca, to może być tak, że w pewnym momencie czy u pewnej grupy tych osób rozwiną się właśnie zaburzenia potraumatyczne. Podsumowując ten kawałek, chciałabym właśnie podkreślić, że normą jest odporność i nie jest tak, że każda osoba, która doświadczy zdarzenia traumatycznego, będzie cierpiała na zaburzenia potraumatyczne. Aczkolwiek bardzo ważne jest też reagowanie i wsparcie i budowanie zasobów. I jeszcze tutaj chciałabym dodać, że w przypadku wspierania dzieci właśnie i rodzin uchodźczych trzeba pamiętać o tym, że trauma, chociaż może się pojawić w sensie zaburzeń różnego rodzaju, to jest jednym z elementów tak naprawdę tego obszaru, którym należy się zająć, żeby właśnie efektywnie i adekwatnie wspierać te osoby. No i teraz przejdziemy do kolejnego zagadnienia, mianowicie do tego, co się dzieje, gdy widzimy traumę tam, gdzie jej nie ma. Bo jak mówiłyśmy o tym chwilę wcześniej, są 2 rodzaje problemów. Niedostrzeżenie traumy, gdy ona jest, albo dostrzeżenie jej, gdy jej nie ma. No i właśnie zajmijmy się tym, co się dzieje, gdy widzimy traumę tam, gdzie jej nie ma. Otóż na przykład taka nadmierna koncentracja na traumie pojawia się wtedy, gdy wszelkie problemy, jakie są między Polakami a Ukraińcami, przypisujemy traumie.
natomiast nie widzimy różnic kulturowych. Między innymi tych, o których mówiłyśmy na pierwszym webinarze, gdzie te różnice tak naprawdę generują problem, a nie traumę. My natomiast mamy gotowość, żeby widzieć tam traumę. Ale spójrzmy też na dwa inne, bardziej przyziemne przykłady. Mianowicie fundacje dostały, które zdecydowały się pomóc osobom z Ukrainy uciekającym przed wojną, dostały pieniądze na pomoc psychologiczną w pierwszym półroczu, tuż po wybuchu wojny. I te pieniądze można było znacznie lepiej przeznaczyć na bardziej adekwatne cele i bardziej spożytkować je w efektywny sposób. I takim przykładem może być takiego właśnie dostrzeżenia traumy, tam gdzie jej nie było, taki przypadek, który miał miejsce w jednym z centrów pomocy humanitarnej, gdzie wolontariuszka, która zresztą była dziennikarką, zwróciła uwagę na to, że dzieci nie chcą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, które tam były do nich kierowane. I znowu, nikt nie zapytał rodziców, dlaczego. Tylko pierwsza interpretacja brzmiała, bo one mają traumę. A być może dałoby się to wyjaśnić znacznie prościej, że w tych centrach pojawiały się jak w kalejdoskopie coraz to inne osoby, ponieważ granty, w oparciu o które była finansowana ta pomoc, były krótkoterminowe. I to, czego brakowało dzieciom, to po prostu stabilność. Myśmy o tym mówiły na webinarze numer 2, kiedy stabilność, poczucie pewności jest jednym z bardzo ważnych warunków potrzebnych do tego, aby nasza pomoc była efektywna. Czyli krótko mówiąc, nie wystarczą dobre intencje, aby dobrze pomagać, trzeba do tego jeszcze dołożyć wiedzy. I teraz pokażemy cytaty i zaprosimy Państwa do ich przeczytania samodzielnego. Najważniejsze części tych cytatów są podkreślone pogrubioną czcionką.
I tutaj w tym cytacie chciałabym zwrócić uwagę na to, że zachowanie dziecka, które decyduje się ochronić matkę, jest takim klasycznym przykładem parentyfikacji. W psychologii mówimy o tym zjawisku wtedy, kiedy rodzice scedowywują pewne obowiązki na dzieci. Na przykład w sytuacji, kiedy rodzina jest rozłączona, któryś z rodziców pracuje za granicą, wtedy najczęściej najstarsze z dzieci przejmuje obowiązki, takie nazwijmy to organizacyjno-opiekuńcze w stosunku do młodszego rodzeństwa, wspomagając w ten sposób matkę. Tutaj mamy do czynienia z inną sytuacją. To dziecko inicjuje takie zachowania wejścia w rolę osoby chroniącej, osoby dorosłej, która ma za zadanie ochronić matkę. Oczywiście takie zachowanie nie odbywa się bezkosztowo dla dziecka. Zdarza się jednak właśnie, że osoby po doświadczeniu traumatycznym faktycznie sobie nie radzą i może się u nich rozwinąć zaburzenie potraumatyczne wymagające terapii, czyli leczenia. Zdarza się, co też nie ułatwia rozpoznania, że te różne problemy się nawarstwiają, bo to też nie jest rzadkość, że zaburzenia potraumatyczne będą występować z innymi problemami. No i to wszystko utrudnia rozpoznanie, utrudnia wsparcie takich dzieci, bo o dzieciach dzisiaj będziemy głównie mówić. I chciałabym teraz przy tym slajdzie, którym zaczynamy właśnie tą część dotyczącą, co się dzieje, gdy my nie widzimy traumy, tam gdzie ona jest, zaczynając tę część, chciałabym też przytoczyć pewną historię, którą podzieliła się z nami jedna z rozmówczyń. I to jest taki case dziecka z Ukrainy, które poszło do polskiej szkoły podstawowej, do jednej z pierwszych klas, myślę, że to mogła być druga klasa w szkole podstawowej. I no, dziecko przejawiało problemy w zachowaniu, czyli ja bardzo nie lubię tej etykiety, ale tak to zostało określone, że dziecko zachowywało się niegrzecznie, sprawiało problemy na lekcjach, było głośne, przeszkadzało, nie wykonywało poleceń, zdarzały się jakieś wybuchy złości i bardzo szybko skierowano dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zostało zdiagnozowane jako poniżej normy intelektualnej. I tutaj trzeba powiedzieć właśnie a propos tych intencji pomagania, że szkoła była właśnie bardzo nastawiona na pomoc i wsparcie. Bardzo chciała pomóc, bardzo chciała się dowiedzieć, co się dzieje z dzieckiem i żeby nie powiedzieć, że dość pochopnie skierowała dziecko właśnie na diagnozę. Bardzo szybko nastąpiła ta reakcja. I tam właśnie oczywiście standardowo wykonano testy diagnostyczne, przeprowadzono wywiad, dość krótki w tym wypadku i uznano, że właśnie dziecko jest poniżej normy intelektualnej. Mama postanowiła jednak w rezultacie wziąć dziecko, pojechać na Ukrainę i tam zrobić ponowną diagnozę. I co się okazało? Okazało się, że ta ponowna diagnoza wykazała nałożenie się na siebie właśnie zaburzenia potraumatycznego oraz zaburzeń neurorozwojowych ze spektrum autyzmu. I norma inteligencji, co ciekawe, w tym wypadku okazała się być, znaczy jakby dziecko okazało się być w normie pod tym względem funkcjonowania poznawczego i po wdrożeniu adekwatnej pomocy, a adekwatna pomoc jest możliwa wtedy, kiedy diagnoza jest trafna, okazało się, że dziecko było w stanie w tej szkole funkcjonować dobrze. Jakby problemy, które obserwowało środowisko pedagogiczne i się skończyły. I to jest niestety taki nie do końca odosobniony przypadek, ponieważ też spływały do nas takie relacje przypadków dzieci, które właśnie eksternalizowały różne zachowania, czyli zdarzały się, pokazywały swoim zachowaniem różne rzeczy, będąc głośne,
nie słuchając poleceń, czy wręcz zachowując się tak trochę opozycyjnie, czyli robiąc na odwrót niż to nauczyciel czy nauczycielka mówili. Zdarzały się jakieś akty agresji, czyli tu się pobili, tu się poszturchali. I przy tego typu zachowaniach dzieci no zdarzało się, że otrzymywały diagnozę z kolei właśnie spektrum, a mało kto brał pod uwagę właśnie zaburzenia potraumatyczne. No i teraz, no właśnie, nie chodzi nam o to, żeby podważać diagnozy czy kompetencje diagnostyczne, ale na co zwrócić, pani profesor, na co należy zwrócić uwagę właśnie w takich trudnych, złożonych sytuacjach? Nie tylko zwrócić uwagę, ale do jakich zasobów sięgnąć. Proszę zwrócić uwagę na to, że w tej historii zdecydowane zmiany w zachowaniu dziecka udało się osiągnąć po diagnozie, która była przeprowadzona w kraju rodzinnym, w Ukrainie, przez psychologów z tamtego kręgu kulturowego. I to naprawdę nie jest unikalna sytuacja. W badaniach, które prowadziłam wśród polskich migrantów, nie uchodźców, migrantów ekonomicznych w Norwegii i badałam ich kontakty, a właściwie cały szereg zdarzeń traumatycznych z relacji między tymi rodzinami a norweskim Urzędem do Spraw Ochrony Dzieci, słynnym Barnevernet. Okazywało się coś bardzo podobnego. Diagnoza postawiona przez psychologa norweskiego była niepełna. Nie chciałabym powiedzieć, że te diagnozy są błędne, one są niepełne. I kiedy rodzice w trakcie wakacji przyjeżdżali do Polski i kontaktowali się z polskim psychologiem, znającym kontekst kulturowy, okazało się, że diagnozy należało uzupełnić i po wprowadzeniu zmian w sytuacji dziecka, dzieci zaczynały funkcjonować poprawnie. Czyli nie chodzi nam o to, żeby powiedzieć, że każdy psycholog, który diagnozuje dziecko z innego kręgu kulturowego, popełnia błędy. Natomiast bardzo chcemy powiedzieć, że kompetencje kulturowe psychologa, a one wiążą się po prostu z przynależnością do tego samego kręgu kulturowego, co diagnozowane dziecko, są szalenie ważne, są szalenie cenne i warto do nich sięgać. W wypadku dzieci z Ukrainy jesteśmy w Polsce w sytuacji dość uprzywilejowanej, dlatego, bo jest w Polsce wiele psycholożek z Ukrainy, również interwentek kryzysowych, a więc osoby, które są w stanie nie tylko zrozumieć problemy dziecka, ale też z punktu widzenia tej specjalnej, interdyscyplinarnej dziedziny kompetencji, mianowicie interwencji w sytuacjach krytycznych, właśnie interwentki kryzysowej, pomóc. I warto do tego sięgać. Są organizacje, takie jak na przykład Fundacja Zustrich, która ma takie całe duże centrum pomocy psychologicznej, w którym pracują psycholożki z Ukrainy. Ale teraz przejdźmy do kolejnego zagadnienia, które zaburza ocenę stanu rzeczy. Mianowicie wydaje nam się, że dzieci i dorośli mniej więcej wszędzie są w takich samych relacjach. No, tak nie jest. Mianowicie to, co wypada dziecku robić w kontakcie z osobą nieznaną, dorosłą, albo nie wypada, bardzo zależy od kultury. A więc w jednej kulturze wypada milczeć, spuszczać oczy, w innej kulturze wręcz przeciwnie, wypada patrzeć w oczy. Mamy takie nawykowe zachowanie w Polsce i jeśli dziecko do nas mówi, oczekujemy, że będzie nam patrzyło w oczy, a jak nie patrzy, to jesteśmy skłonni upomnieć.
patrz mi w oczy, bo i mamy w podtekście z tyłu głowy powiedzenie, oczekiwanie, bo jak nie patrzysz w oczy, to pewnie kłamiesz. Natomiast nie traktujemy tego inaczej, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem z innej kultury, które będzie w ten sposób, na przykład dziecko z Ukrainy, wyrażało swój szacunek do osoby dorosłej. Czyli krótko mówiąc, zachowa się adekwatnie w odniesieniu do własnej kultury. Dla nas może być to mylne. Druga sprawa to wielkość miejsca zamieszkania, z którego dziecko w Ukrainie przybyło do Polski. O tym bardzo często zapominamy. I jesteśmy skłonni wszystkie negatywne zjawiska, które obserwujemy, przypisać właśnie temu, że dziecko przybyło z wojny, a tymczasem ono przybyło z malutkiej miejscowości do wielkiego miasta, jakim jest Warszawa. I tutaj jest problem. Dalej, kolejny problem to, czy rodzice kontaktują się z poradnią, ze szkołą. Jesteśmy skłonni tutaj znowu przypisywać rodzicom nieadekwatne intencje. Nie interesują się dzieckiem, wszystko zrzucają na szkoły. Nieprawda. Matki mogą pracować do późnych godzin i pracując do późnych godzin, po prostu nie mają czasu przyjść do szkoły w porze, kiedy szkoła wyznacza dyżury dla rodziców. Poza tym bardzo trudne są skutki wojny dla zdrowia psychicznego dziecka. Może nam się wydawać, że dziecko wraz z rodziną przybyło ze spokojnych, w cudzysłowie, terenów. Tymczasem dziecko nie musiało być na wojnie, żeby uczestniczyć w wydarzeniach. To stała część narracji o tym, co dzieje się w różnych częściach Ukrainy, co przeżyły osoby, które uciekały. Skutki wojny mogą być poza tym zapośredniczone przez destrukcję rodziny. Ojciec mógł pozostać w Ukrainie. Natomiast nawet jak wrócił tutaj, to może się okazać, że jak przyjechał tutaj, może się okazać, że nie radzi sobie z sytuacją wojny w swoim własnym kraju, własnej sytuacji w Polsce i zaczyna nadużywać substancji psychoaktywnych. I tego nie widzimy. I jesteśmy skłonni wszystko złożyć na karb wojny i zanegować, bo skoro dziecko przybyło z Kijowa, no to tam nie ma otwartego konfliktu zbrojnego, a w każdym razie nie było tego w momencie, kiedy dzieci z rodzicami uciekały stamtąd. Tymczasem przyczyny mogą być dużo bardziej złożone i o nich nie możemy zapominać. Poza tym rodzice mogą bardzo często przeżywać problem biedy albo przynajmniej gwałtownego zubożenia. I w jednym z naszych wywiadów pojawiła się przykładowo informacja o lekarce, która jako lekarka pracowała w Ukrainie, a tutaj została pomocą domową. Czyli kolejnym stresorem była utrata statusu. Po prostu. Lekarz, osoba o wysokim statusie społecznym, nagle ten status zupełnie straciła, stała się osobą pomagającą, pracującą w domu. Kolejna sprawa, do której warto się odwołać, mówiąc o problemach dzieci, to to, że dziecko może mieć taką postawę tu i teraz. A więc albo nie doceniać działań, i powagi sytuacji, która jest w jego kraju, i wtedy to będzie to, a dlaczego nie wrócimy, a przecież tam nam było dobrze, miałam swój pokój, dlaczego musimy tutaj mieszkać w akademiku, albo przeceniać i cały czas koncentrować się na traumie, która dotyka osoby, które tam pozostały.
I teraz dziecko może również nie rozumieć działań podejmowanych przez dorosłych. Warto pamiętać o tym, że dorośli często zapominają wytłumaczyć dziecku, co i dlaczego robią. Dziecko wtedy buduje własną interpretację i to jest oczywiste, i to jest naturalne. Tyle tylko, że ta interpretacja może być nieadekwatna do rzeczywistej sytuacji. I teraz, proszę Państwa, takie 3 rzeczy, które warto wynieść, warto zapamiętać, kiedy podchodzimy i które powinny nam przyświecać, kiedy podchodzimy do dziecka z chęcią pomocy. Po pierwsze, taka metafora. Wyobraźmy sobie wypadek drogowy. Wypadek, który jest bardzo poważny i przyjeżdża karetka pogotowia. W tej karetce nie będzie bardzo często lekarza, będzie ratownik medyczny. I ten ratownik medyczny ma zabezpieczyć funkcje życiowe. Natomiast on dopiero przewiezie pacjenta na oddział intensywnej terapii, gdzie zajmą się nim chirurdzy. Czyli my jesteśmy tutaj pomagając w sytuacji ratownika medycznego, czyli nie uprawiamy poradnictwa, nie wchodzimy w terapię, natomiast tak jak ratownik medyczny na miejscu wypadku mamy zabezpieczyć funkcje życiowe, czyli odpowiedzieć na stres związany z sytuacją, odpowiedzieć szybko, odpowiedzieć możliwie efektywnie, ale nie wychodząc poza te granice. I myślę, że to jest taka dobra metafora, którą warto zapamiętać. My nie jesteśmy lekarzem na AYOM-ie, tylko ratownikiem medycznym w karetce. Tak, teraz powoli przechodzimy w takim razie do dobrych praktyk, czyli wiemy już, jakie są ryzyka, niebezpieczeństwa związane z udzielaniem wsparcia przez to, że ten obraz może być właśnie nieoczywisty, skomplikowany, złożony. I mówiąc o dobrych praktykach, wprowadzając ten temat, ja bym chciała powiedzieć przede wszystkim, że warto, żeby osoby, które zajmują się tym tematem, no właśnie miały dość szeroką wiedzę związaną z tak zwanym stresem czy traumą też, ale też i kompetencje kulturowe. Natomiast mówiąc o podstawach pomagania osobom po katastrofach, warto jest, żeby znać takie modele pierwszej pomocy psychologicznej, czyli Psychological First Aid. Tych modeli jest wiele, też nie mamy dzisiaj czasu na to, żeby wejść w szczegóły, ale ja bym mogła polecić 2, takie może podstawowe. Jeden to jest model RAPID, a drugi to jest model właśnie pierwszej pomocy psychologicznej, stworzony przez 2 takie ośrodki współpracujące przy tym projekcie przez National Center for PTSD i National Child Traumatic Stress Network. I to jest, można znaleźć w sieci cały podręcznik poświęcony właśnie takim poszczególnym krokom. Natomiast niezależnie od tego właśnie, po który model sięgniemy, one mają pewne elementy wspólne. One się różnią jakby liczbą poszczególnych oddziaływań, natomiast założenia są wspólne i są bardzo bliskie temu, co my próbujemy Państwu przekazać. Czyli po pierwsze, mówiąc o tych założeniach, ważne jest to, że ta pomoc psychologiczna nie musi być skierowana do wszystkich osób ocalałych z jakiejś katastrofy, czy na przykład osób uciekających przed wojną. Tak jak mówiliśmy, odporność psychiczna jest normą. Są osoby, które naprawdę dobrze sobie poradzą. I to nie jest tak, bo to też dla tych osób pomagających może być trudne. I myślę, że dla wielu osób było, widząc mnóstwo osób, które na przykład trafiają na dworzec w Polsce albo na granicę i trzeba im pomóc. Natomiast psychologicznie naprawdę nie trzeba wszystkim pomóc. Natomiast co jest potrzebne wszystkim? Informacja i pomoc rzeczowa, pokierowanie, komfort, uspokojenie, poczucie bezpieczeństwa. I to poczucie bezpieczeństwa można zapewniać właśnie w różny sposób, ale o ile jest w nas często taka chęć dawania wsparcia emocjonalnego i to też dobrze, to często niedocenianą formą wsparcia, która bardzo też silnie i pozytywnie oddziałuje właśnie na takie poczucie bezpieczeństwa, jest informacja, czyli to, co my wiemy, czego nie wiedzą te osoby, które tutaj trafiły, co, gdzie, jak, pomoc w
pokierowaniu dalej, w zorientowaniu się, jakie te potrzeby w ogóle są. I takim trzecim założeniem, które właśnie myślę jest wspólne dla tych różnych modeli, jest to, żeby uważać z własnymi założeniami. Czyli naprawdę, żeby pytać, rozmawiać, sondować te potrzeby, a nie zakładać, tak jak mówiłyśmy na webinarze drugim, że my wiemy lepiej. Także takie 3 bardzo podstawowe kroki na pewno są bardzo pomocne we wspieraniu osób po doświadczeniu traumatycznym, czy właśnie w udzielaniu takiej pierwszej pomocy. Natomiast bardzo ważne jest też to, żeby pamiętać, że naszym zadaniem, jako osób, które pomagają osobom po doświadczeniu traumatycznym, czy to będzie w trakcie konsultacji psychologicznych, czy to będzie kwestia wspierania dziecka w szkole, czy w jakimś innym środowisku, jest to, żeby chronić te dzieci przed wtórną traumatyzacją. I tu jest bardzo ważny element, że my nie robimy tak zwanego debriefingu, ale to jest takie może i trudne słowo, natomiast chodzi o to, żebyśmy się powstrzymali już tak czysto ludzko przed ciągnięciem dzieci czy osób za język. Opowiedz mi o tym, opowiedz mi o wojnie, opowiedz mi, co tam się zdarzyło. Wiemy z badań, że to jest działanie, które nie pomaga, a wręcz może być szkodliwe. Także przed tym należy dzieci chronić, ale nie tylko chodzi o to, żeby nie ciągnąć dzieci czy osób dorosłych po doświadczeniu traumatycznym za język, ale też zwrócić uwagę na przykład na to, jakich wiadomości, czy na przykład, jeżeli rozmawiamy, podam przykład, bo tak chyba lepiej jest rozmawiać. Jeżeli widzimy, że dziecko na przykład w szkole ma jakieś trudności, podejrzewam, że to może być związane z doświadczeniami właśnie trudnymi w Ukrainie czy podczas drogi do Polski i rozmawiając z rodzicem też warto zwrócić uwagę na takie elementy kontekstu, jak na przykład, czy ta osoba dorosła rozmawia z innymi o wojnie i o skutkach wojny przy dziecku, czy ogląda wiadomości stamtąd, czy dziecko to słyszy. Bo to są takie elementy, które czasem nam znikają z pola, a też mogą się przyczynić do tego dodatkowego i niepotrzebnego stresu właśnie u dziecka. Więc mówiąc o dobrych praktykach i przechodząc troszkę właśnie do takich elementów, nad którymi byśmy się chciały zatrzymać, to jest bardzo ważna rola kontekstu i naszej takiej uważności na kontekst. Nawet ten przykład, który przed chwilą podałam, dotyczy tego, żeby patrzeć bardzo szeroko na dziecko, na to, co się wokół niego dzieje i psychoedukacja jest też takim bardzo ważnym elementem oddziaływania w tym wypadku, na przykład psychoedukacja rodziców i dorosłych. Natomiast ważne jest też to w przypadku rozpoznania przyczyny, na przykład trudności dziecka, żeby zwrócić uwagę też na taką prozaiczną, wydawałoby się, rzecz, jak moment wystąpienia trudności. Bo też takim ważnym elementem, czy takim kryterium diagnostycznym w zaburzeniach potraumatycznych jest to, że one się wydarzają, czy zaczynają po wystąpieniu właśnie sytuacji traumatycznej, tak? Czyli ma jakiś taki moment, w którym to się wszystko zaczęło. Inne trudności mogą trwać właśnie od wieku wczesnodziecięcego, także ten moment rozpoczęcia pojawienia się różnego rodzaju trudności jest ważny i rozmawiając z rodzicami, rozmawiając z dzieckiem też trzeba oczywiście na to zwrócić uwagę. I taką podstawą tego jest wywiad, czy inaczej rozmowa, która nie jest przeprowadzona jakby szybko i krótko, tylko rozmowa, która właśnie służy temu, żeby poznać tę sytuację danej osoby z taką uważnością na różnice kulturowe. Czyli warto też pytać o takie aspekty, jak to było w Ukrainie, a jak to jest tutaj, a co się zmieniło, bo to nam może dać taki szeroki obraz. Innym elementem, który pozwala nam na poznanie tego kontekstu, to też wybrzmiało w poprzednich takich studiach przypadków, o których mówiła pani profesor, no to jest właśnie sięganie po pomoc ekspertów, czy konsultacje ekspertów właśnie ukraińskich. Pomaga w tym rola zespołu, tak? Czyli żeby nie pracować w pojedynkę, żeby to był zespół, dobrze by było interdyscyplinarny, bo jak już wiele razy wspomniałyśmy, jest to bardzo złożona sytuacja wymagająca różnego rodzaju kompetencji, więc jeśli jest nas wiele, no to minimalizujemy to ryzyko jakby błędnego
rozpoznania, ale też rola psychologów właśnie międzykulturowych. I tak jak wiemy, że niemożliwe jest nierealistyczne zatrudnienie psychologa międzykulturowego na przykład w każdej placówce, w każdej szkole, to sama świadomość tego, że taka osoba jest i może pomóc, jest bardzo wartościowa i z takich dobrych praktyk myślę, że tutaj też warto wspomnieć na przykład o fundacji, która zatrudnia w szkołach asystentów międzykulturowych, a ci asystenci mają chyba co miesiąc superwizję właśnie prowadzoną przez psychologa międzykulturowego i to też jest taki bardzo dobry zabieg praktyczny, który służy temu, żeby ten kontekst, jakby nad tym kontekstem zapanować i dobrze go poznać. I ostatnim elementem tutaj, który na pewno jest pomocny, to jest otwarta komunikacja. Otwarta komunikacja, ale też tak znowu bardzo szeroko rozumiana, bo z jednej strony niezbędne jest do niej zaufanie, niezbędne jest budowanie relacji, kompetencje kulturowe, ale też właśnie taka pokora i świadomość tego, że jeżeli rozmawiamy z kimś z innej kultury, może wystąpić szereg różnych trudności komunikacyjnych i warto po prostu otwarcie na przykład przyznać się do tego, że nie rozumiemy, że chcielibyśmy się upewnić, czy dobrze rozumiemy, bo to nie jest oznaka braku profesjonalizmu, tylko wprost przeciwnie. No dobrze, przechodzimy dalej. No właśnie, przechodzimy do tego, czym jest wsparcie społeczne, którego mamy udzielić. No generalnie zasada jest taka, czyli dać wsparcie to nie znaczy, że trzeba leczyć. Natomiast mamy za zadanie pomóc w tym, aby to, co zostało utracone, zostało przynajmniej częściowo u osoby, która tego doświadczyła, zrekonstruowane, ale na takim bardzo prostym poziomie. Wsparcie oznacza włączenie w sieć kontaktów, wyciągnięcie z takiej pułapki samotności. Ale też, o czym właśnie była chwila temu mowa, że wsparcie informacyjne i rzeczowe mogą być bardzo istotne. My najchętniej oferujemy wsparcie emocjonalne. I znowu tutaj z naszych badań taka sytuacja, kiedy nauczycielka, chcąc wprowadzić dziecko ukraińskie do klasy i zapewnić mu dobre funkcjonowanie, w pierwszym momencie, kiedy to dziecko w klasie się pojawiło, a więc nikogo nie znało, nikt w klasie nie znał tego dziecka, zwróciła się do niego, a teraz opowiedz nam, jak to było na wojnie, zanim ty tutaj przyjechałeś. Profesor, wyobraźmy sobie naszą sytuację jako osób dorosłych, wcale nie z wojny, ale którą wprowadza się jako osobę dorosłą do nowego zespołu. I mówi się, no a teraz to nam proszę coś o sobie opowiedzieć. Jak my czujemy się emocjonalnie? Bardzo niekomfortowo, co najmniej. A teraz spróbujmy powiedzieć, jak czuje się dziecko, które zostało nagle przed klasą postawione w sytuacji właściwie takiej, że powinno się odkryć emocjonalnie z tym, co najbardziej boli. Czyli tutaj bardzo dobra wola, ułatwienie dziecku wejście do zespołu klasowego, zostało zrobione jak najgorzej. Czyli krótko mówiąc, z jednej strony nie powinniśmy terapeutyzować i mówiąc metaforycznie, nie biec z kozetką psychologiczną, terapeutyczną na granicę. Z drugiej strony powinniśmy bardzo uważnie tworzyć, przemyśleć to, jakiego wsparcia te osoby potrzebują i że może niekoniecznie potrzebują w pierwszym rzędzie emocjonalnej przestrzeni, żeby opowiedzieć o tym, co je spotkało, a może po prostu potrzebują informacji i potrzebują rzeczy, które w ucieczce utraciły, albo utraciły, bo nie mogły ich zabrać z domu. I teraz kolejna sprawa to jest kwestia właśnie tej
asymilacji, integracji, a przede wszystkim tożsamości. To, co my robimy, to jest bardzo ważne w zakresie tworzenia ciągłości tożsamości. To jest właśnie taki powrót do rutyny, do ról społecznych. I znowu mówienie, że my mamy za zadanie zasymilować dziecko, albo zintegrować tak, że dziecko również w domu będzie mówiło z rodzicami w języku polskim, to jest jedna z gorszych rzeczy, którą możemy zrobić. Dlatego, bo to jest uderzenie w tożsamość. I znowu, proszę Państwa, co prawda błąd powszechny nie przestaje być błędem, ale to jest błąd powszechny. Bardzo wiele dzieci z polskich rodzin, które uczęszcza do szkół w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w innych krajach Europy Zachodniej, jest zachęcane do tego, żeby w domu mówiło w języku tego kraju, a nie po polsku. Z psychologicznego punktu widzenia jest to bardzo zła rzecz, bardzo niszcząca, właśnie przez ten pryzmat ciągłości tożsamości. Czyli krótko mówiąc, pomagając dziecku, warto pamiętać, żeby ta pomoc rzeczywiście sprzyjała integracji, czyli dodaniu wiedzy, kompetencji z kultury polskiej, ale bez niszczenia i umniejszania kompetencji dotyczącej kultury ukraińskiej. I tutaj zresztą taka bardzo delikatna sprawa. Wielokrotnie rodzice z wielką obawą mówili o tym, że jeżeli dziecko przestanie uczęszczać do szkoły online w Ukrainie, to ono przestanie być Ukraińcem, bo będzie chodziło tylko do szkoły polskiej. I rodzice w wielu wypadkach wybierali tą opcję edukacja tylko w szkole online. Od 1 września ta sytuacja się zmieni. I ważne, żeby jeżeli mamy na to wpływ, zapobiegać takim działaniom, które tylko dlatego, że dziecko znajdzie się w szkole polskiej obowiązkowo, a do której być może wcześniej nie uczęszczało, jego tożsamość ukraińska będzie dewaluowana, będzie mówiło się o tym, że ono nic nie umie, może po prostu nie umieć języka, nie znać terminów, które są charakterystyczne dla poszczególnych przedmiotów uczonych w szkole. I to może być ta główna potrzeba. I to, co uzasadnia przywiązywanie wagi do tego działania, nazwijmy to rekonstrukcyjnego, odtworzenia społeczności, utrzymania tożsamości, to taka statystyka. Proszę Państwa, 70 do 80% problemów, które przeżywają osoby z Ukrainy, rozwiązuje się wtedy, kiedy następuje odtworzenie społeczności. Co to znaczy? Odtworzenie kontaktów ze społecznością, do której się należy, ze społecznością ukraińską, ale też odtworzenie czy budowanie kontaktów z Polakami. I zrozumienie tego, co spowodowało uszkodzenie, traumę w momencie, kiedy osoba została wyrwana ze swojej społeczności. Na przykład, co wywołało taki uraz, obawę, a co teraz w otoczeniu wywołuje lub wywołało zagrożenie. No przykładowo wiele osób, z którymi rozmawiałyśmy, mówiło, że dzieci będą uciekały na każdy głośny dźwięk syreny, pogotowia, straży, policji, bo to będzie odnowienie urazu alarmu lotniczego. I jeżeli tego się nie dowiemy i nie omówimy tego z dzieckiem, nie wytłumaczymy mu, no to wydarzenie będzie stale takie zagrożenie wywoływało.
Poza tym dobrze jest dowiedzieć się, co takiego się wydarzyło, że dziecko, kiedy spotkała je taka trauma, nie dostało wsparcia od osób dorosłych. Czyli najbliżsi dorośli nie zadziałali. Czy wtedy, gdy było to w Ukrainie, ich po prostu nie było i dziecko zostało spułapkowane w trakcie nalotu w schronie, czy rodzice zostali od dziecka odłączeni w trakcie ucieczki do Polski. Co było takiego, my to nazywamy traumą relacyjną, co spowodowało takie zaburzenie. Czyli krótko mówiąc, mamy grupę faktów i te fakty to jest wojna, ucieczka, lęk. Natomiast mamy grupę skutków i to jest lęk o przeżycie, poszukiwanie bezpieczeństwa. No i teraz reakcja to może być takie zjawisko, które my nazywamy dysocjacją mentalną, czyli tak jak gdyby odłączenie się, nie jestem tutaj, bo to, co jest tutaj, jest dla mnie zbyt bolesne. W związku z tym nauczyciele mówili nam czasami o takim zjawisku, on stale buja w obłokach. Nie buja w obłokach. On po prostu nie jest gotowy na funkcjonowanie w otoczeniu, w którym jest bardzo dużo sygnałów zagrażających. Inną formą reakcji może być zaburzenie somatyczne. Dzieci będą się skarżyły na bóle żołądka, na bóle głowy. No, takie zaburzenia, które kiedy lekarz pierwszego kontaktu dziecko zdiagnozuje, powie, że nie mają podstaw. I nie ma żadnej przyczyny na poziomie ciała, która by to wywoływała. Tymczasem to jest jedna z form reakcji na to właśnie, co dziecko przeżyło. I teraz bardzo ważna kwestia. Kiedy szkoła chce pomóc, często korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej. I tutaj mamy do czynienia trochę z polem minowym. Musimy pamiętać, że bardzo wiele testów diagnostycznych, które są stosowane w naszych poradniach, to są testy, które nie uwzględniają różnic komunikacyjnych, językowych w diagnozie. Poza tym testy, które są prowadzone, albo i rozmowy z udziałem tłumacza. I tutaj, proszę Państwa, wielkimi czerwonymi literami trzeba napisać zakaz. Rodzice nie mogą być tłumaczami dziecka w trakcie diagnozy poradni psychologicznej. Możecie Państwo zapytać, no dobrze, psycholog nie zna języka ukraińskiego, dziecko nie zna polskiego, jak się mają porozumieć? Myśmy przy okazji badań przed wieloma laty przeszli przez ten dylemat. Dlatego, bo prowadziliśmy badania wśród dzieci romskich, które mimo że urodzone w Polsce, przychodziły do szkoły nie znając języka polskiego i szkoła odsyłała do poradni psychologiczno-pedagogicznej, no żeby zobaczyć, na jakim poziomie rozwoju intelektualnego jest dziecko. Nie można było dopuścić do tłumaczenia zadań przez rodziców. W związku z tym myśmy poradzili sobie w ten sposób, że w języku romskim na język romski zostały przetłumaczone zadania, instrukcja do zadań, które miało wykonać dziecko. Czyli nie było rodzica, który by tłumaczył, psycholog mógłby oczekiwać, że rodzic nawet nieświadomie, ale zasugeruje dziecku odpowiedź, natomiast dziecko dostawało instrukcje do wykonania w języku, które rozumiało. Poza tym no, są testy, które nie wymagają
nie wymagają znajomości języka. I o nich również warto pamiętać. Czyli krótko mówiąc, zrobienie testu nie jest ani panaceum na problem z perspektywy szkoły, ani nie jest, jeśli nie zostaną zachowane te ostrożności, nie jest czymś, co będzie nam rzeczywiście pomocne. I teraz znowu chwila odpoczynku od naszych wypowiedzi i prośba o przeczytanie cytatu. No właśnie, i to jest, proszę Państwa, ten problem, że w momencie, kiedy pomagamy, musimy zadbać o to, ile pomagamy, kiedy pomagamy i koniecznie zadbać o siebie. I znowu, proszę Państwa, taka metaforyczna sytuacja, którą myślę łatwo będzie zapamiętać. Kiedy wsiadamy na pokład samolotu i zaczyna się demonstracja procedur bezpieczeństwa, jedną z nich jest to, że stewardesa mówi: proszę pamiętać, że najpierw zakładamy maseczkę sobie, a dopiero potem dziecku czy osobie towarzyszącej. I w pewnym sensie mamy dokładnie do czynienia z tym samym, kiedy próbujemy pomagać. Musimy dbać o siebie najpierw, nie dlatego, że będziemy bardzo egoistyczni, tylko dlatego, że jeżeli nie zadbamy o siebie, to nie potrafimy sensownie pomóc. Również asystentki międzykulturowe mówiły o tym, że bardzo ważne jest, żeby ich pomoc nie była rozumiana jako pomoc w każdej chwili, 24 godziny na dobę, do każdej sytuacji. I że najlepiej sprawdzają się takie formy pomocy, które mają pewne ramy, ustabilizowane kanały i pory, kiedy ta pomoc jest udzielana. Ja wiem, że to, co mówię w tej chwili, jest takie przeciwne intuicji i takie brzmi wręcz jak zalecenie egoistyczne. Ale proszę Państwa, po to, żeby pomagać dobrze, my musimy chronić siebie. Poświęcenie siebie nie tylko, że nie pomoże, ale ono zaszkodzi, bo my przestaniemy pomagać, albo to, co obserwowałam wielokrotnie w ośrodkach dla uchodźców, stanie się jeszcze gorzej. Zaczniemy bardzo nie lubić tych, którym pomagamy. No a jak pomagać tym, których się bardzo nie lubi? Żeby do tego nie doprowadzić, proszę pamiętać, maseczka w samolocie jako złota reguła pomagania. Przechodząc już do podsumowania, postaram się zebrać te wszystkie dobre praktyki, o których wspomniałyśmy pokrótce. Natomiast myślę, że z tego wszystkiego wybrzmiewa też taka bardzo ważna myśl, że najważniejsze jest podążanie za dzieckiem i jego potrzebami. Dużo dzisiaj mówiłyśmy o tym, że czasem ten obraz jest bardzo taki właśnie złożony, trudny, zamglony i nie wiadomo, no właśnie możemy się zastanawiać, czy to ta trauma, czy to nie trauma, ale niezależnie od tego właśnie najważniejsze jest poznanie przyczyn i potrzeb dziecka i nie ma chyba lepszego sposobu na to niż właśnie takie pochylenie się nad tymi potrzebami i poznanie tej osoby z jej indywidualnymi potrzebami. I podsumowując to, co padło, jeśli chodzi o dobre praktyki, mówiłyśmy o kontekście. Ja sobie myślę, że też taką bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy trochę o sobie
My praktycy też myśleli jako o, no może jeśli nie badaczach, to o detektywach, tak? Że to jest takie dochodzenie do prawdy i wzbudzenie w sobie ciekawości, na czym ten problem polega, co jest u źródeł tych trudności, może być naprawdę takim dobrym przewodnikiem właśnie w szukaniu odpowiedzi na to, co się dzieje, na pytanie, co się dzieje. Mówiłyśmy o wsparciu społecznym i jak pani profesor tak szeroko właśnie opowiadała, jak bardzo to jest istotne, to mi się przypomniał jeszcze jeden bardzo ważny wynik z naszych badań. My to nazwałyśmy w analizie tematycznej małe akty życzliwości o wielkiej mocy. I teraz sobie myślę, że to też warto wspomnieć, że my często myślimy o pomaganiu, że ono wymaga takich wielkich aktów, takiego właśnie poświęcenia, takiej dostępności a propos granic całkowitej. A to, co nasze rozmówczynie, no poza oczywiście taką pomocą powiedziałabym systemową, jeśli chodzi o zapewnienie podstawowych potrzeb mieszkania, edukacji dzieci, dachu, pracy, to co one najbardziej doceniały, to były takie małe akty życzliwości, które naprawdę bardzo mało kosztują nas, jako osoby, które mogą być sprawcą tej dobroci i życzliwości. To były takie rzeczy jak uśmiech w odpowiedzi na pytanie czy prośbę o pomoc. To było pokierowanie dalej, to było wyjście poza takie czasem ramy, na przykład w urzędzie standardowej odpowiedzi nie da się, nie pomogę, no dobrze, to zastanówmy się, jak możemy ten problem rozwiązać. Czyli naprawdę wydaje się, że takie drobne rzeczy, czasem to były akty jakiejś solidarności i zwykłe gesty, które miały taką, no po prostu działały jak taki efekt domina, więc to wsparcie naprawdę może się dziać też w taki drobny sposób, a może mieć ogromne też znaczenie dla tych osób. To, co się okazało w naszych rozmowach, to jest to, że czasem te drobne akty życzliwości o wielkiej mocy wręcz działały jak taki tak zapobiegawczo, trochę jak szczepionka przeciwko różnym później aktom agresji czy takim stereotypom, które też takie osoby w Polsce niestety doświadczyły, ale było im łatwiej sobie z tym poradzić, bo mówię, no ludzie są różni, są i tacy, ale ja pamiętam, jak na początku, no właśnie ktoś też mi pomógł i także nie lekceważmy, nie bagatelizujmy jakby roli właśnie wsparcia, też nawet w takich drobnych aspektach. Ale też myślę, że tutaj ważne jest podkreślenie, że właśnie wspieranie dzieci, uchodźców to nie tylko wspieranie dzieci, ale też wspieranie rodziny, żeby miała siłę wspierać dzieci. Także właśnie budowanie tej sprawczej społeczności, o czym pani profesor mówiła. Mówiłyśmy o rutynie i ciągłości, o tożsamości, ale też o tym, co daje radość. I właśnie nie należy też zapominać, że to radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami, no to nie jest tylko interwencja i leczenie, ale też prewencja, więc te hobby, te zainteresowania dzieci to też jest coś, co zawsze warto wspierać i rozwijać, niezależnie od tego, co się dzieje w tle. I mówiłyśmy o granicach. Natomiast podsumowując, no jeszcze tutaj dodam, że bardzo ważnym aspektem było ten brak presji na asymilację, bo niestety czasem nawet ta integracja jest rozumiana dosyć opacznie w różnych kontekstach, ale to jest też bardzo ważne do odbudowania własnych zasobów, żeby nie atakować tych aspektów właśnie tożsamości. Natomiast podsumowując, jest to bardzo taki złożony obraz i nie ma recepty gotowej, uniwersalnej na każdą sytuację. Myślę, że to, z czym warto zostać, to jest właśnie to podążanie za dzieckiem i żeby nie być kołosłowną, chciałabym Państwa zostawić na koniec taką historią trochę pod refleksję. To jest taki case, którym podzieliła się z nami jedna ze znanych nam asystentek międzykulturowych i to jest jak dla mnie po prostu esencja kompetencji kulturowych, wrażliwości i takiego trafnego wsparcia. Problem dotyczył uczennicy z 8 klasy, uczennicy ukraińskiej, która trafiła do polskiej szkoły i pojawiły się różnego rodzaju problemy. Znaczy, ojciec dużo pracował, nie miał czasu, matki nie było, zdarzało się też, że tata nadużywał alkoholu. Dziewczynka nie znała dobrze języka polskiego, nie za bardzo miała kontakt z rówieśnikami z klasy i generalnie nie chciała chodzić do szkoły, miała dużo nieobecności. Ojciec narzekał, że córka go nie słucha. No i co w takiej sytuacji? Szkoła wezwała ojca do szkoły, rozmawiano i z ojcem, i z tą uczennicą i niewiele z tej
rozmowy wyniknęło. Nasza asystentka tutaj pełniła też rolę tłumaczki tej sytuacji, ale jak to podzieliła się z nami tym, że atmosfera rozmowy była taka bardzo oficjalna i z przedstawieniem wymagań, opisaniem poważnych konsekwencji zachowania uczennicy, czyli tak troszkę straszono dziecko konsekwencjami, ale jak to właśnie określiła ta osoba, że nie było emocjonalnego kontaktu pedagoga i psychologa z dziewczynką. No i właściwie na tym się sytuacja mogła zakończyć, prawda? Każdy mógł pójść swoją drogę, a pewnie niewiele by to zmieniło w sytuacji tej dziewczyny. Natomiast ta asystentka właśnie zrobiła krok dalej i po tej, jak nam powiedziała, że po tej rozmowie rozmawiałam dodatkowo na osobności z ojcem. Wyjaśniłam sytuację i porozmawiałam o jego problemach i osobno rozmawiałam z dziewczynką, czyli były jakby dodatkowy kontakt, rozmowa i rozpoznanie sytuacji. Ustaliłam przyczynę jej zachowania i to, jakiej pomocy potrzebuje. Czyli zamiast straszyć, poszła za tym, jakie są potrzeby tego dziecka. Okazało się, że jedną z przyczyn niechęci do chodzenia do szkoły było to, że nie chce wstawać wcześnie rano. Niby trywialne, prawda? Wymieniliśmy się numerami telefonów i ustaliliśmy, że będziemy w kontakcie. Umówiłyśmy się, że będę dzwonić, by obudzić ją do szkoły. Pierwsze kilka razy wymyślała różne powody. Pisała mi, że się spóźnia, przepraszała, czyli też nie było łatwo. Tak, były schody na drodze, ale stopniowo zaczęła przychodzić na czas. Porozmawiałam z nauczycielami, żeby udzielili jej wsparcia. Dodatkowo powtarzali i tłumaczyli materiał na lekcjach. Pierwsze dni spotykałam ją w szkole i prowadziłam po klasach na każdą lekcję, ponieważ nie orientowała się w szkole. Poznałam zainteresowania dziewczynki i pomogłam jej znaleźć przyjaciółki wśród ukraińskich rówieśniczek. Zapoznałam ją z dziewczynkami z innych klas. Rozmawiała z nimi na przerwach. Myślę, że strachy, lenistwo i brak pewności siebie, a także brak kontaktu z nauczycielami były przyczyną jej niechęci do chodzenia do szkoły. No nie wiem, jak to lenistwo, ale cytujemy słowa asystentki tutaj. Jak tylko zostały zaspokojone jej potrzeby w emocjonalnym kontakcie, uwagi dorosłego, szacunku do jej zainteresowań, komunikacji z rówieśnikami, pojawiła się chęć i motywacja do chodzenia do szkoły. No jak dla mnie jest to naprawdę taka bardzo wartościowa lekcja, ale zostawię ten case właśnie ku refleksji. I teraz już tę część webinarową kończymy. Zapraszamy Państwa serdecznie, tych, którzy są na żywo, na sesję Q&A. I jeszcze wspomnę, że webinar jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i serdecznie Państwu dziękujemy. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że są Państwo z nami na naszym trzecim webinarze. Ja się nazywam Maria Baran i jest ze mną profesor Halina Grzymała-Moszczyńska z Uniwersytetu Ignatianum. Dobry wieczór, witam serdecznie. I jesteśmy tutaj z Państwem, z tymi, którzy wytrwali do końca, mają jeszcze chęć z nami zostać i porozmawiać mniej więcej do 19:30. Jakby ja sobie pozwolę teraz zerknąć na pytania, które się pojawiły w trakcie webinaru i z dużą przyjemnością nawiążemy do tych pytań czy komentarzy. Może zacznę od tego, co widzę tutaj na początku. To jest taki dość komentarz, ale taki wyrazisty od pani Switlany, która pisze, że córka od nauczycielki dostała 1 za to, że nie mogła recytować wiersza Alarm Antoniego Słonimskiego, w którym są słowa o brzmieniu syren nad Warszawą, wybuchach i bombach. Pani profesor, może pani by chciała komentować? No, po prostu jest to przeraźliwe, ale myślę, że jednocześnie bardzo od razu wprowadzające nas w sedno tego, dlaczego tutaj jesteśmy. Zasoby polskiej szkoły wiedzowe i organizacyjne w bardzo wielu wypadkach są ograniczone, mówiąc najdelikatniej, i nauczyciele nie są w ogóle przygotowani do pracy z dziećmi, szczególnie dziećmi po traumie i dziećmi, które tą traumę mają na wierzchu, że tak powiem, bo dotyczy ona ich bardzo niedawnych doświadczeń życiowych. I to, co myślę, że warto zrobić, to spotkać się z tą nauczycielką
i wytłumaczyć jej, co się tutaj dzieje, po to, żeby nie robiła takich rzeczy w przyszłości. I muszę powiedzieć, że z kontaktów z osobami, które pracują w takich ośrodkach wsparcia pozaszkolnego dla uczniów ukraińskich i w tych ośrodkach kierują pracą tych ośrodków, są z tymi uczniami osoby z Ukrainy, psycholożki, pedagogzki, właśnie kwestia traumy jest jedną z największych zalet bycia z punktu widzenia dziecka, że można o tym porozmawiać z kimś, kto wesprze, z kimś, kto przede wszystkim. Także no, dobrze, że pani o tym powiedziała, że to spotkało córkę, ale podstawowy komentarz: wrócić do nauczycielki i wytłumaczyć, bo ja nie wierzę, po prostu nie wierzę w złą wolę, natomiast bardziej niż wierzę w brak wiedzy, która niestety w tej sytuacji dała o sobie znać. No właśnie, ja też sądzę, że często dobre intencje nie zawsze idą w parze właśnie z taką wrażliwością kulturową i wiedzą. I myślę sobie, że bezcennym zasobem szkół, nie wiem, czy akurat u pani w szkole są asystenci czy asystentki międzykulturowe, ale często ten ogrom wysiłku spoczywa, może nie to spoczywa na ich barkach, ale one potrafią skutecznie i w sposób wrażliwy pokazać tą perspektywę nauczycielowi. No niestety są to luki takie w wiedzy, oczywiście to nie jest tak, że wszyscy je mają, ale czasem to ten przykład na to wskazuje i też bym chciała wierzyć w to, że to nie jest zła wola, ale taki brak wiedzy, który przekłada się na taki skrajny brak wrażliwości w tym wypadku i ja myślę, że właśnie to, co tutaj robimy, to jest taki jedna cegiełka w tym wszystkim, żeby budować taką świadomość i wrażliwość właśnie w tym temacie. Ja myślę, tutaj w ogóle widzę kilka komentarzy dotyczących języka, podobne kwestie, a nauczyciele, którzy na przykład na przerwach zwracają uwagę uczniom, żeby nie mówiły w języku ukraińskim, a po polsku. I to jest to samo. Znowu ktoś ma pewnie dobre intencje, żeby pomóc dziecku się uczyć języka polskiego, ale to jest szkodliwe, a nie pomocne, bo odbiera tym dzieciom no właśnie wsparcie, możliwość, tę ciągłość, taką tożsamość, poczucie pewnie zrozumienia, czy w ogóle tak, to też wiemy z wielu badań migracyjnych, że ta możliwość porozmawiania z kimś, kto mnie rozumie w lot, w moim własnym języku i nie muszę mu tłumaczyć wszystkiego, co mówię, tylko mogę powiedzieć z serca, jest niezwykle cenna dla radzenia sobie i też nauczyciele powinni być na to uwrażliwiani, zwłaszcza, że my też słyszałyśmy, znaczy z innych badań, czy to pani profesor, czy naszych nowych badań, w którym wzięły udział asystentki międzykulturowe, też słyszymy, że często nauczyciele wręcz sugerują, żeby dzieci w domu też ćwiczyły język polski, tak? I to już jest wkraczanie w taką sferę prywatną, zupełnie nieproduktywne i szkodliwe często bardzo, prawda? To może tutaj właśnie, bo mamy coraz mniej czasu, ale chciałabym nawiązać jeszcze do kilku wypowiedzi. Tutaj pani Julia pisze, że wydaje mi się, że psycholog i pedagog powinni mieć świadomość, że rzetelna diagnoza może się odbyć wyłącznie przy udziale osoby, która rozumie jego język i kulturę przy użyciu narzędzi standaryzowanych w jego kraju. No właśnie, problem narzędzi, czy w ogóle procesu diagnozy to jest kolejny wielki temat, z którym poradnie pedagogiczne, psychologiczne próbują sobie radzić, ale no właśnie, różnie to się dzieje. No i jeśli można, ja bym tutaj wskazała, że ponieważ jest nierealne powiedzenie, że każda poradnia powinna mieć osobę ukraińskojęzyczną, która będzie asystowała przy badaniu i będzie dysponowała kompetencjami, żeby to robić, to można poradzić sobie tak, jak w jednym ze swoich projektów badawczych poradziliśmy sobie, mając diagnozę dzieci romskich.
po prostu instrukcja była nagrana w języku romskim, dlatego, bo chcieliśmy mieć gwarancję, że dziecko ją na pewno zrozumie. I zamiast próbować przekazać i opowiadać po polsku, dziecko miało okazję wysłuchać tego w swoim języku. To nie jest idealne rozwiązanie, ale podpowiadam to jako sposób, który dało się zastosować i który pozwolił ominąć taką rafę, że mamy psychologa mówiących po polsku i dziecko mówiące po ukraińsku. I co zrobić, żeby ten psycholog mógł wykonać swoją pracę poprawnie? Nie nauczy się języka, ale może spróbować pomóc dziecku w ten sposób, dając mu szansę zrozumienia, poprawnego zrozumienia zadania. No oczywiście jest kwestia tego, że mamy testy, które są testami niewerbalnymi, gdzie dodatkowo ta znajomość języka polskiego nie zaciemnia, czy brak znajomości nie zaciemnia obrazu. Tutaj jeszcze Pixie Red pisze, że na razie szkoły mają asystentów międzykulturowych, którzy też mogą służyć pomocą podczas spotkania z psychologiem. No i o ile, jedną rzeczą jest zakres obowiązków asystenta międzykulturowego, to też wiemy z badań, że te zakresy są bardzo różne, czasem klarowne, czasem mniej, co ma swoje oczywiście plusy i minusy, ale faktycznie zdarzyło mi się podczas rozmów z asystentkami słyszeć, że niektóre jakby wspomagają rodziny także w trakcie wizyty u psychologa, żeby się upewnić, że ten przekaz jest, no właściwie pośrednicząc w przekazie. Czyli nie to tyle, że ten przekaz jest zrozumiały, tylko że ta komunikacja ma szansę się odbyć i że jest to zrozumienie po obu stronach, co oczywiście też ma swoje mankamenty i minusy, ale faktycznie niektórzy asystenci, niektóre asystentki pomagają też i poza budynkiem szkoły właśnie w takich relacjach w poradni psychologiczno-pedagogicznej. No ale właśnie, to też nie jest tak, muszę pamiętać, że w Polsce również są eksperci, również są psycholożki i psychologowie z Ukrainy, czyli te osoby znające język i znające narzędzia, ale znowu mam wrażenie, że to po prostu jak zdarta płyta, ale psychoedukacja, bo pani Julia ma 100% racji, że powinni wiedzieć, ale czy wiedzą? Więc znowu wracamy do tej potrzeby szkolenia i zdobywania tych kompetencji i w szkole, i wśród psychologów, i wśród pedagogów, żeby być wrażliwym na te wyzwania i na pracę po prostu z osobami z innych kultur. Ja myślę, że to też zahacza o komentarz pani Oleny, która pyta, jakie zachodzą zjawiska psychologiczne, które obserwujemy właśnie u takich nauczycieli. Myślę, że to się odnosi do tej jedynki. W jaki sposób to eliminować? No właśnie poprzez szkolenia i edukację. Czym są kompetencje międzykulturowe? Na czym to polega? Czyli ja myślę, że to są często dobre intencje, ale brak wiedzy, czasem brak czasu na to, żeby się wykształcać. Różne są też środowiska szkolne, jedne są bardziej wspierające i dostrzegają tę potrzebę, a inne niekoniecznie. I też różne są relacje między asystentami a nauczycielami, którzy też wiemy, że czasem mają, oczywiście są tacy, których ta współpraca idzie wspaniale, bo obie strony, nauczyciele dostrzegają korzyści z posiadania takiego eksperta i widzą, że ta osoba jest po to, żeby pomóc dziecku, no ale zdarza się tak, że są nauczyciele, którzy traktują asystentów międzykulturowych jako swoich asystentów albo jako osoby, które próbują wkroczyć nie na swój teren i to oczywiście na tym najbardziej cierpią dzieci wtedy. To patrzę jeszcze, no właśnie, tutaj pani Olena pisze, że nauczyciele często podważają kompetencje asystentów i za nic mają ich rady. Nie każdy jest otwarty na wielokulturowość. Jest słabo. No właśnie, to jest praca u podstaw i wydaje mi się, że też my się staramy teraz właśnie niebawem zabrać za analizę tych wywiadów, natomiast wiemy, że wiele asystentek wypracowało takie swoje strategie. To oczywiście jest ogromny wysiłek i sprawdzanie rozwiązań, które działają, ale myślę, że to w dużej mierze też zahacza o kwestie związane z zaufaniem i tak czasem potrzeba niestety czasu na to, żeby nauczyciele dostrzegli, że osoba, która się pojawia w szkole jako asystent nie jest zagrożeniem, nie jest po to, żeby
zaszkodzić, donieść, weryfikować, jak ta osoba prowadzi zajęcia, tylko żeby naprawdę pomóc tym dzieciom. I jak widać rezultaty tej pracy, o ile jest możliwa, prawda, w określonym środowisku, to często ci nauczyciele zmieniają też swoje nastawienie. Ale oczywiście są różne przypadki i nie wszystkie są takie łatwe do rozwiązania. Pani profesor, tutaj jest jeszcze taki komentarz. A co zrobić, jeśli dziecko samo chce o tym, czyli o traumie opowiadać? Najkrócej mówiąc, zapewnić, żeby go wysłuchał ktoś, kto jest w stanie w jego języku, z wrażliwością na jego kulturę, o tym z nim rozmawiać, bo to znaczy, że ten problem doświadczenia traumatycznego jest u tego dziecka już tak strasznie na wierzchu, że pominięcie tego milczeniem może po prostu być uszkadzające. I o ile w różnych sytuacjach, kiedy dziecko prezentuje zachowania niepokojące nauczycieli, gdzieś tam milcząco przyjmujemy, że te zachowania wynikają z przeżytej traumy, to w takim wypadku, kiedy dziecko o tym chce mówić, po prostu dostarczyć mu możliwości bycia wysłuchanym, ale nie przez kogokolwiek, bycie wysłuchanym w jego języku. I tutaj właśnie rola asystenta międzykulturowego, ale też rola psychologa ukraińskojęzycznego. Tutaj właśnie pani doktor mówiła o tym, że są w Polsce, na przykład w Krakowie, gdzie ja funkcjonuję, jest fundacja, w której psychologowie ukraińscy po prostu pracują i no, na bieżąco udzielają tych konsultacji. Jestem przekonana, bo to przecież też wyszło w tych badaniach, o których pani doktor wspomniała, że psychologowie czasami są zatrudniani ukraińscy zupełnie nie na psychologicznych etatach w polskich szkołach, ponieważ ich dyplomy nie są uznawane. I myślę, że rozeznanie, gdzie w okolicy można znaleźć kogoś takiego, po to, żeby dziecku stworzyć taką możliwość powiedzenia, jest bardzo ważna. I tutaj, no niestety, ale trzeba powiedzieć bardzo otwartym tekstem, że to nie powinna być osoba, która nie funkcjonuje w tym samym idiomie kulturowym, bo jest to tak głęboki proces, że no, on musi zajść w języku dziecka i w jego kulturze. I stąd takie znaczenie znalezienia takiej osoby. Mhm. Tak, ja bym jeszcze dodała, nie bałem się, żebym nie rozgraniczyła tego i nie dodała, że oczywiście impuls, tak jak pani, która napisała to pytanie, to znaczy, że co jeśli dziecko chce, ale oczywiście wiemy, że nie wolno w żaden sposób tego wymuszać, naciskać. Różne sytuacje niestety mają miejsce, kiedy dorośli próbują zachęcać dziecko do opowieści, a w żadnym wypadku nie można tego robić. Wiemy z wielu badań, że debriefing i takie właśnie nachęcanie do przeżywania tych emocji czy opowiadanie wręcz no, może wywoływać różnego rodzaju symptomy. Jest po prostu niebezpieczne, więc na pewno trzeba o tym pamiętać, żeby tego nie robić i na pewno nie robić, jakby nie rozmawiać, nie poruszać tego tematu, kiedy my nie jesteśmy specjalistami, na przykład zdrowia psychicznego, nie potrafimy sobie w różnych sytuacjach poradzić, ale no oczywiście co innego jest, kiedy dziecko szuka wsparcia i chce o czymś opowiedzieć, także wtedy jak najbardziej, tak jak pani profesor mówi, szukać osoby odpowiedniej, która może to właśnie w języku dziecka zrobić. Musimy za chwilkę kończyć, więc ja jeszcze na szybko bym się odniosła do jednego z komentarzy i dwa takie pytania na domknięcie pozwolę sobie tutaj poruszyć. Natomiast tutaj jeszcze pani Olena pisze, że w moim mieście jest problem w szkołach, ponieważ dużo dzieci po prostu się boi odezwać na wstyd przed mówieniem w obcym języku, mały zapas słów.
To jest jeden z takich chyba częstszych problemów, o których właśnie raportowały asystentki, czy mamy też w naszym badaniu, o którym dzisiaj mówiłyśmy więcej, czyli bariera językowa. No i też jest to trudne. Co prawda, faktycznie widzimy, że w przypadku młodszych dzieci, te młodsze dzieci szybciej się uczą języka i ta bariera jakby szybciej, że tak powiem, się rozbija poprzez kompetencje czy przyjaźnie, ale faktycznie bardzo trudno jest o integrację, jeżeli tego języka nie ma i jeżeli nie ma takich aktywności, które by łączyły dzieci ponadjęzykowo. Nie pamiętam, jedna z asystentek opowiadała, jak sobie z tym radziła. To wyszło trochę spontanicznie, ale działało świetnie. To znaczy ona mówiła, że w trakcie przerw, czy takich na przykład godzin świetlicowych, jak ona jest i akurat nie ma innych zadań, to zaczęła zapraszać dzieci ukraińskie na planszówki, ale rozniosła się wieść, że tam jest ciekawiej niż na świetlicy, no bo są te gry planszowe i zaczęły dołączać dzieci polskie i to była najszybsza forma integracji, bo język nie był aż tak potrzebny do tych planszówek, a się okazało, że ponad właśnie językiem te dzieciaki mogły spędzać fajnie czas, dobrze się bawiąc. To jest trudne, ale są sposoby na to, żeby to porozumienie budować jakby trochę oszukując te braki językowe i wtedy jest dużo łatwiej, bo to jest kwestia tego, czy dziecko właśnie się odważy mówić i do tego jest potrzebne zaufanie i taka dobra atmosfera. I drodzy Państwo, musimy kończyć, ale jeszcze są dwa takie bardzo konkretne pytania, ja sobie pozwolę do nich się odnieść. Pytanie o to, jakie fundacje zatrudniają asystentów międzykulturowych i jak można takim asystentem zostać. Więc drodzy Państwo, tych fundacji jest sporo, bo z moich rozmów, oczywiście nie mam dostępu do statystyk, ale wygląda na to, że szkoły przyjmują chętnie taką pomoc, ale to nie zawsze szkoła zatrudnia. I faktycznie jest trochę fundacji w Polsce, które zatrudniają asystentów i jakby zatrudniają ich i kierują do różnych szkół. I wystarczy moim zdaniem też wpisać w Google. No, nam jest znana między innymi Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ale jest też z tego, co się orientuje, Fundacja Ukraina, która zatrudnia asystentów też międzykulturowych, czy Fundacja, tu nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej również, o ile nie zatrudnia, to na pewno prowadzi jakieś projekty ukierunkowane na asystentki międzykulturowe. I też Wspólnota Polska. Ona to się myląco nazywa, ale tak naprawdę to Wspólnota Polska prowadzi szkolenia dla asystentów międzykulturowych i później kieruje ich do szkół. Przy czym trzeba sprawdzić, czy kolejna edycja takiego szkolenia jest, ewentualnie kiedy będzie. Natomiast z całą pewnością ta fundacja to robi, bo sama miałam przyjemność dla nich pracować i to były takie zajęcia, no to było kilka wieczorów pod rząd, taki, że tak powiem, pełny kurs, pełne szkolenie. No właśnie, także udało nam się na dwa pytania odpowiedzieć jednym. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka takiej drogi, czy chce się zorientować, jak to wygląda, to najlepiej właśnie to szukać przez fundację. Wydaje mi się, że to będzie najskuteczniejsze. Przez kursy wiem, że na UW jest też takie szkolenie chyba podyplomowe dotyczące... Tak, studia podyplomowe. Natomiast też warto się zorientować, jakie kryteria trzeba spełnić właśnie, żeby zostać asystentem zatrudnionym na przykład poprzez fundację. Myślę, że tą drogą najszybciej Państwo znajdą odpowiedź na to pytanie i musimy już dzisiaj kończyć. Przepraszam, starałyśmy się odpowiedzieć na większość pytań. Ja jeszcze raz z całego serca Państwu dziękuję za obecność dzisiaj i życzę wszystkiego dobrego i dziękuję serdecznie za Państwa obecność i pytania i komentarze. No ja również dołączam się do tego. Życzę, żeby w kolejnych spotkaniach, takich właśnie o charakterze szkoleniowym, już pojawiały się raczej pytania, jak robić lepiej, bo sprawy podstawowe będą już przerobione. Na razie wystartowałyśmy i miejmy nadzieję, że będzie się to rozwijało w dobrym kierunku. Życzę powodzenia. Do zobaczenia.